Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważna i poniekąd paląca informacja, którą się chciałem z Wami podzielić. Bardzo Was serdecznie zachęcam do wysłuchania całości. Zło ma nadejść ze wschodu, ale naukowiec zasugerował, że pierwszy krok nie będzie wcale należeć do prezydenta Rosji Władimira Putina. Znany międzynarodowy ekspert wojenny profesor Antony Glis podał dokładną datę wybuchu III wojny światowej. Według jego słów, przytaczanych przez słowackie dzienniki, w tym Nowy Czas, piekło na Ziemi ma się rozpętać 18 marca 2024 roku. To za niespełna tydzień. Skąd taka wizja i skąd tak konkretna data? 17 marca w Rosji odbywają się wybory prezydenckie. Jeśli nie wydarzy się nic z gatunku political fiction, to po raz kolejny wygra je Władimir Putin. Na rosyjskiej scenie politycznej nie ma on dziś żadnych realnie liczących się konkurentów, a ci, którzy się zgłaszają, są podstawieni i ostentacyjnie rezygnują ze starcia z rosyjskim dyktatorem. Nawet jeśli byłby ktoś, kto chciałby realnie walczyć z Putinem o Kreml, to i tak aparat wyborczy kontrolowany jest przez ludzi obecnego prezydenta Rosji. Zdaniem profesora Antonego Glisa, dzień po wyborach Putin ogłosi swoje zwycięstwo, a niedługo potem może się rozpętać pandemonium o globalnym zasięgu. Stąd właśnie przewidywanie, że III wojna światowa wybuchnie 18 marca 2024 roku. Wojnę rozpocznie nie Putin, lecz Łukaszenka. Brytyjski ekspert przewiduje, że ewentualne działania wojenne nie rozpoczną się z inicjatywy samego Putina, a w każdym razie nie bezpośrednio. Główną rolę ma odegrać przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Łukaszenka to totalna marionetka Putina. Można przypuszczać, że prezydent Białorusi stwierdzi, że Polska lub Ukraina naruszyła jakąś granicę i będzie to odwet. NATO rozpoczęłoby mobilizację, ale zanim przyniosłoby to jakikolwiek efekt, siły rosyjskie zajęłyby Republiki Bałtyckie i być może zaatakowały Polskę. Przewiduje profesor Gles, cytowany przez Nowy Czas. Profesor wezwał kraje NATO do tego, by ze zdwojoną siłą i w ekspresowym tempie zaczęły się przygotowywać na możliwy konflikt zbrojny. Co jednak ważne i uspokajające, Gles nie podał żadnych konkretów, które miałyby uprawdopodobnić jego wizję. Wypowiedzi Antonego Glesa, w których kreśli on iście hiobowe scenariusze dla całej Europy, obficie przytaczają różne brytyjskie media. Cytat: Putin popadnie w skłonności samobójcze i zaatakuje szereg kluczowych miejsc w Wielkiej Brytanii i Europie. Cytował 75-letniego eksperta Daily Record. Kolejny cytat. Powoli siły rosyjskie będą posuwać się w stronę Pirenejów. Można z kolei przeczytać w Mirror. Dziennikarze dodają, że zdaniem profesora w przypadku pełnoskalowego konfliktu szybko będą się kurczyć zapasy świeżej żywności, a benzyna stanie się niedostępna. Co Putin mówił o wojnie z Polską? Warto zauważyć, że złowróżbna prognoza Glesa koresponduje do pewnego stopnia ze słowami samego Władimira Putina, które padły w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu dziennikarzowi Tuckerowi Carlsonowi w lutym tego roku. Rosyjski prezydent powiedział wtedy, że nie planuje żadnych działań ofensywnych w kierunku państw NATO. Stwierdził,
że jego kraj nie jest zainteresowany Polską, Łotwą, ani żadnym innym miejscem. Do wojny mogłoby dojść tylko w jednym przypadku, gdyby okazało się, że Polska zaatakuje Rosję. Co ciekawe, podobne słowa padały przed agresją Rosji na Ukrainę. I jeszcze co ciekawe, prezydent Czech, Petr Paweł, były szef Komitetu Wojskowego NATO, ostrzega, że Kreml nie potrzebuje wiele czasu na odnowienie zdolności do agresji przeciwko NATO. Czeski przywódca alarmuje, że Europa powinna czuć się zagrożona. W podobnym tonie wybrzmiała ostatnia wypowiedź szefa Pentagonu Lloyda Austina, który powiedział, że jak upadnie Ukraina, to Polska znajdzie się na pierwszej linii frontu. Ukraińska agencja Unian relacjonuje alarmujące słowa Petra Pawła, który ostrzega NATO przed rosyjską agresją. Cytat: powinniśmy czuć się zagrożeni tą konfrontacją, ponieważ wynik wojny na Ukrainie zdecyduje o tym, jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości. Koniec cytatu. Podkreśla Paweł, który uważa, że obecnie stoimy w obliczu wojny, demokracji z autorytaryzmem. Paweł ostrzegł także, że jego zdaniem kolaborantem Putina jest przywódca Chin, który odgrywa dziwną rolę w wojnie na Ukrainie. Ponadto czeski polityk zauważył, że obrona Tajwanu jest w interesie demokratycznych państw. I tutaj cytat: Chiny używają wojny jak otwartego podręcznika. Uczą się z niego, jak radzi sobie Zachód, jak reagujemy na różne sytuacje na polu walki, jak szybko się spotykamy i podejmujemy wspólne decyzje, jak skutecznie wspieramy Ukrainę. To wszystko interesuje Chiny z punktu widzenia militarnego rozwiązania problemu Tajwanu, zaznaczył. Równie niepokojąca, choć geopolitycznie oczywista, jest alarmująca wypowiedź szefa Pentagonu Lloyda Austina, jak relacjonuje polska agencja prasowa. Na spotkaniu z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce generał Austin miał stwierdzić, że w przypadku upadku Ukrainy znajdą się na pierwszej linii frontu. Cytat: Putin nie zatrzyma się, jeżeli zajmie Ukrainę. Potem pójdzie na kraje bałtyckie, a następnie i wy, i wasi towarzysze broni znajdziecie się na linii frontu, walcząc z Putinem, którego powinniśmy byli, czy też Ukraina mogła zatrzymać wcześniej. Koniec cytatu. A co wy myślicie na ten temat? Napiszcie koniecznie w komentarzu i podzielcie się swoimi przemyśleniami.